Prawdziwy wpływ nie polega na wygrywaniu debat, ale na utrzymaniu kontroli emocjonalnej i inteligentnym kierowaniu interakcjami. Być może próbowałeś już przekonać kogoś racjonalnymi argumentami, tylko po to, by zauważyć, że opór drugiej osoby wzrósł. To powszechna przeszkoda. Wierzymy, że logika zwycięży, ale w praktyce tak się nie dzieje. Im bardziej staramy się coś udowodnić, tym bardziej druga strona zamyka się w swojej pozycji. Na końcu nikt tak naprawdę nie wygrywa. Obie strony wychodzą wyczerpane. Większość dyskusji służy bardziej karmieniu dumy niż szukaniu zrozumienia. Impuls do debatowania często rodzi się z potrzeby uznania, a nie z autentycznej ciekawości. To tworzy błędne koło. Przedstawiasz punkt, druga osoba odpiera, a wymiana idei staje się walką ego, tracąc pierwotny sens. W gorącu emocji to, co najważniejsze, ginie z pola widzenia. Siła argumentu nie tkwi tylko w jego logice, ale w tym, jak emocje wpływają na sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość. W oparciu o idee Friedricha Nietzschego dotyczące mocy i osobistego panowania, ten film pokazuje, jak użycie ciszy może całkowicie zmienić sposób, w jaki komunikujemy się i wpływamy na innych. Nietzsche nie postrzegał mocy jako narzucania idei czy brutalnej siły, ale jako zdolność do panowania nad sobą i w ten sposób kierowania innymi. Prawdziwy strateg nie mówi impulsywnie, decyduje, kiedy powinien się odezwać, a kiedy cisza będzie bardziej skuteczna. To właśnie to wyrafinowane użycie ciszy zamierzamy zbadać. Chociaż dyskusja wydaje się być naturalną drogą do obrony idei, rzadko prowadzi to do prawdziwych transformacji. Powód jest prosty. Ludzki mózg ma tendencję do odrzucania argumentów, które kwestionują już ustalone przekonania. Kiedy czujemy się atakowani w naszych ideach, impulsem jest ochrona, a nie ponowne rozważenie. Jest to wyjaśnione przez koncepcję błędu konfirmacji. Zamiast oceniać bezstronnie to, co słyszymy, nasz mózg szuka potwierdzenia tego, w co już wierzymy. Im bardziej próbujesz wygrać z kimś w rozmowie, tym bardziej ta osoba trzyma się własnej wizji. Rezultat jest przewidywalny. Zamiast generować przekonanie, wywołujesz jeszcze większy opór. Innym powszechnym błędem jest mylenie debaty z poszukiwaniem aprobaty. Często prawdziwym powodem dyskusji nie jest nauka, ale pokazanie, kto ma rację. Kiedy skupienie przesuwa się ze zrozumienia na pragnienie wygranej, każda rozmowa staje się areną próżności. Jeśli zauważasz, że debatujesz tylko po to, by wzmocnić własną wizję, to znak, że wpadłeś dokładnie w tę pułapkę. I co gorsza, kiedy pozwalamy emocjom przejąć kontrolę, tracimy autorytet. Jak tylko tracimy spokój i zaczynamy reagować impulsywnie, przestajemy kontrolować sytuację. Ten, kto reaguje, jest prowadzony przez drugiego, podczas gdy ten, kto pozostaje w ciszy, kieruje przebiegiem rozmowy. W większości przypadków dyskusje nie są wygrywane argumentami, ale silną obecnością i kontrolą emocjonalną. Nietzsche twierdził, że prawdziwa moc nie przejawia się w odpieraniu każdej prowokacji, ale w panowaniu nad wewnętrznymi reakcjami. Ta filozofia jest punktem wyjścia do zrozumienia, jak cisza, gdy jest używana strategicznie, może stać się potężnym narzędziem wpływu. Dla Nietzschego prawdziwa siła nie polegała na narzucaniu idei, ale na działaniu z mądrością i samokontrolą. Jego pojęcie woli, mocy nie dotyczyło tylko zewnętrznej dominacji, ale przede wszystkim samoopanowania. W sercu tej myśli jest Übermensch, typ osoby, która przekracza własne impulsy i działa z strategiczną jasnością. Ta postać nie daje się dotknąć prowokacjom, nie wyczerpuje się próbując czegokolwiek dowieść, ani nie reaguje automatycznie na wszystko, co się dzieje. Uważnie obserwuje, rozważa i wybiera najlepszy moment, aby zająć stanowisko. I to właśnie tutaj moc ciszy zaczyna się ujawniać z większą siłą. W wizji Nietzschego cisza nie reprezentowała słabości czy pominięcia, ale potężną formę dowodzenia. Ci, którzy wiedzą, kiedy milczeć w odpowiednim momencie, wzbudzają szacunek bez nadmiernego wysiłku. Zamiast dać się wciągnąć w zapalne debaty, tworzą przestrzeń napięcia, która zmusza drugiego do wystawienia się. Psychologiczny efekt ciszy jest głęboki. Kiedy ktoś czeka na odpowiedź, która nie nadchodzi, wygenerowana pustka aktywuje niepewność. Ludzki umysł nienawidzi próżni i w obliczu braku jasnej reakcji zaczyna wypełniać tę przestrzeń wątpliwościami i interpretacjami, które destabilizują pewność siebie. To jest moc ciszy stosowanej z intencją.
Zamiast wchodzić w grę prowokacji, pozwalasz drugiemu zagubić się we własnym niepokoju. Nietzsche wierzył, że niewiele osób ma kontrolę nad swoimi emocjami i że prawdziwa moc rodzi się właśnie z umiejętności panowania nad tymi automatycznymi reakcjami. Mówił, że kto nie rządzi sobą, nieuchronnie będzie rządzony przez kogoś innego. W rzeczywistym świecie widzimy tę filozofię wprowadzaną w życie przez wielkich liderów, strategów i wpływowe postacie, które rozumieją, że cisza, gdy jest dobrze wykorzystana, jest formą podboju. Ta koncepcja nie ogranicza się do teorii. Różne historyczne postacie, od myślicieli po mistrzów strategii wojennych i negocjacji, umiały używać ciszy jako narzędzia dominacji. Przykładem tego jest Sokrates, który nigdy nie martwił się o udowadnianie, że ma rację. Sokrates, w przeciwieństwie do wielu mistrzów, nie dawał odpowiedzi, zadawał pytania. Jego metoda, zwana majeutyką lub sztuką rodzenia w języku greckim, nie dążyła do nauczania gotowych koncepcji, ale do wywołania głębokich refleksji, które prowadziłyby do narodzin idei. Nie działał jak tradycyjny nauczyciel, ale jak mentalny facylitator. Prowadził swoich rozmówców precyzyjnymi pytaniami, prowadząc ich do konfrontacji z sprzecznościami, których nawet nie dostrzegali. Mądrość pojawiała się więc nie z narzucania, ale z wewnętrznego rozpoznania, że wciąż jest wiele do nauczenia. Ten sposób nauczania tworzył środowisko, w którym druga osoba stawała się odpowiedzialna za własną transformację. To czyniło naukę bardziej solidną, ponieważ wychodziła od wewnątrz. Nawet dziś wielu liderów i negocjatorów używa tego podejścia. Zamiast przekonywać, zadają pytania, które ujawniają luki w rozumowaniu drugiej osoby. Ta taktyka nie tylko zmniejsza tarcia, ale także generuje autonomię myślenia. Kiedy ktoś dochodzi do wniosku na własną rękę, zmiana jest o wiele trwalsza niż wtedy, gdy tylko otrzymuje opinię. Steve Jobs również rozumiał moc tego rodzaju cichej komunikacji. Jobs nie był znany z długich przemówień czy gadatliwości. W prezentacjach i negocjacjach wiedział, że cisza jest jego najlepszą bronią. W decydujących momentach, kiedy chciał, aby ktoś podjął decyzję, po prostu przestawał mówić. Pauza tworzyła tak duży dyskomfort, że druga strona, próbując wypełnić tę pustkę, ostatecznie ustępowała lub podążała w kierunku, którego Jobs pragnął. Jego cisza nie była nieobecnością, była skoncentrowaną obecnością. Obliczone pauzy, które robił podczas spotkań lub premier, tworzyły napięcie i oczekiwanie. A kiedy w końcu mówił, jego słowa zyskiwały siłę. Kontrolował rytm otoczenia i sprawiał, że wszyscy zwracali uwagę na to, co następowało. Ta umiejętność pomogła mu nie tylko zbudować Apple, ale także stać się szanowaną postacią w świecie biznesu. Innym przykładem jest legendarny samuraj Miyamoto Musashi. Dla niego walka zaczynała się na długo przed zadaniem jakiegokolwiek ciosu. Jego cisza była częścią strategii. Czasami celowo spóźniał się na pojedynki, zostawiając przeciwnika czekającego, niespokojnego, zdekoncentrowanego, emocjonalnie wyczerpanego. Ten rodzaj manipulacji psychologicznej podkopywał ducha przeciwnika jeszcze zanim walka się rozpoczęła. A nawet w walce Musashi unikał niepotrzebnych ruchów. Obserwował, studiował i działał z chirurgiczną precyzją. Jego kontrola nad sobą uczyniła go jednym z największych wojowników w historii. Lekcja, którą wyciągamy z tych przykładów, jest prosta i potężna. Kto panuje nad ciszą, panuje nad sceną. Czy to w starciach werbalnych, trudnych decyzjach, czy nawet w starciach fizycznych. Ten, kto zachowuje spokój i wie, kiedy użyć ciszy, zawsze wychodzi z przewagą. A to prowadzi nas do ważnego pytania. Dlaczego, nawet wiedząc o tym, tak niewiele osób potrafi zastosować tę technikę? Odpowiedź jest zakorzeniona w naszym sposobie reagowania na świat. Chociaż cisza jest potężną bronią, nasz umysł jest uwarunkowany, aby chcieć wypełnić ją za wszelką cenę, szczególnie gdy czujemy się zestresowani lub wyzwani. Dla mózgu dyskusja to nie tylko racjonalna wymiana idei. Aktywuje ona strefy związane z tożsamością, ego, pragnieniem bycia słusznym. Błąd konfirmacji wchodzi w akcję w tym momencie. Ignorujemy przeciwne fakty i szukamy wzmocnienia dla tego, w co już wierzymy. To jakbyśmy zawsze bronili terytorium. Dlatego, kiedy jesteśmy konfrontowani, nie czujemy, że nasze idee są kwestionowane, ale raczej, że my sami jesteśmy atakowani.
Nasz instynkt popycha nas do kontrataku, nawet jeśli argument drugiej osoby ma logikę. Dlatego właśnie w większości debat nikt nie zmienia zdania, tylko wzmacniają się przeciwne pozycje. Zamiast otwierać przestrzeń dla dialogu, tworzymy bariery emocjonalne. Każda próba argumentacji staje się nieskuteczna. Innym powodem, dla którego jesteśmy tak reaktywni, jest to, że interpretujemy krytykę jako agresję wobec naszej tożsamości. Kiedy ktoś kwestionuje nasze przekonania, czy to polityczne, religijne czy moralne, czujemy, że to my jesteśmy atakowani, a nie tylko nasze idee. Ten proces aktywuje ciało migdałowate, region mózgu związany z intensywnymi emocjami, takimi jak strach i gniew, a kiedy ono przejmuje kontrolę, nasza odpowiedź ma tendencję do bycia impulsywną i defensywną. Dlatego wiele dyskusji szybko wymyka się spod kontroli. Zamiast zastanawiać się, reagujemy. Zamiast słuchać, atakujemy. W tym kontekście cisza jest czymś więcej niż pauzą. Jest gestem wewnętrznej dominacji. Pokazuje, że nie musisz niczego nikomu udowadniać, że kontrolujesz własne emocje. Wiele osób kojarzy wpływ z dominującą mową, z jawnym przekonywaniem, ale prawdziwa moc pochodzi z wewnątrz. Kto czuje obowiązek odpowiadania na wszystko, jest prowadzony przez okoliczności, a nie odwrotnie. Wielcy przywódcy, strategzy i myśliciele na przestrzeni historii pokazują nam to. To nie ci, którzy mówią najgłośniej, dowodzą, ale ci, którzy wiedzą, kiedy mówić i kiedy milczeć. Cisza, gdy jest używana świadomie, jest oznaką dojrzałości emocjonalnej. Jeśli naprawdę chcemy stać się bardziej wpływowi i szanowani, droga zaczyna się od samokontroli, a codzienna praktyka strategicznej ciszy jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi do tego. Wiedza, że cisza ma moc, to dopiero początek. Prawdziwym wyzwaniem jest zastosowanie jej w rzeczywistych sytuacjach. W tym celu istnieją 3 podstawowe techniki. Używanie ciszy jako świadomej odpowiedzi, opanowanie komunikacji niewerbalnej i wykorzystanie pauz z strategiczną intencją. W wielu momentach najlepszym sposobem, aby się narzucić, nie są słowa, ale ich brak. Cisza staje się jeszcze bardziej skuteczna, gdy ktoś próbuje zdestabilizować cię emocjonalnie. Wyobraź sobie, że ktoś krytykuje, oczekując sprowokowania reakcji. Jeśli odpowiesz, wejdziesz dokładnie w grę, która została ustawiona. Ale jeśli pozostaniesz spokojny, tylko obserwując z lekkością, sytuacja się odwraca. Ten brak odpowiedzi generuje dyskomfort u drugiej osoby, która zaczyna kwestionować własne podejście. Pustka, którą stworzyłeś, zmusza ją do refleksji i często całkowicie ją rozbraja. Siła ciszy rośnie, gdy towarzyszy jej pewna i bezpieczna mowa ciała. To, co odróżnia kogoś milczącego z niepewności od kogoś w ciszy z powodu strategii, to sposób, w jaki się prezentuje. Bezpośrednie spojrzenie, zrelaksowana postawa, spokojny oddech. Wszystko to komunikuje pewność siebie i dominację, nawet bez jednego słowa. Umiejętni komunikatorzy wiedzą, że rytm mowy jest potężną bronią. Kto mówi za dużo i bez pauz, wydaje się niespokojny. Kto wstawia ciszę z intencją, przekazuje autorytet. Politycy i negocjatorzy na przykład używają pauz, aby ich słowa miały większy wpływ. A kiedy cisza poprzedza odpowiedź, uwaga drugiej osoby się intensyfikuje. Przyjęcie ciszy jako strategii nie oznacza milczenia przez cały czas, ale naukę rozróżniania momentów, w których jest ona bardziej skuteczna niż jakikolwiek argument. Ta umiejętność oddziela ludzi impulsywnych od tych, którzy wykonują prawdziwą maestrię w relacjach międzyludzkich. Teraz, gdy to rozumiemy, warto poddać się ostatniej refleksji. Jeśli jest jakaś esencja we wszystkim, co tu zbadaliśmy, to taka, że autentyczna moc nie wynika z ilości wypowiedzianych słów, ale ze zdolności wyboru, kiedy i jak mówić. Kto potrafi opanować impuls automatycznego odpowiadania, zdobywa szacunek, wpływa głębiej i staje się mniej podatny na manipulacje. Nietzsche pokazał nam, że wola mocy zaczyna się w nas samych, a myśliciele jak Sokrates, strategzy jak Jobs i wojownicy jak Musashi dali nam jasne przykłady, jak cisza może być ostrą bronią. W każdej rozmowie zawsze toczy się niewidzialna gra. Kiedy rozumiemy tę dynamikę, przestajemy marnować energię, próbując przekonywać i zaczynamy kształtować otoczenie poprzez obecność. Dlatego oto zaproszenie. W Twojej następnej napiętej rozmowie lub trudnej sytuacji spróbuj się powstrzymać. Obserwuj więcej, daj przestrzeń ciszy,
Zauważ, jak ona zmienia przepływ interakcji. A jeśli już wypróbowałeś tę technikę wcześniej lub chcesz opowiedzieć, co się stało, gdy jej użyłeś, podziel się w komentarzach poniżej.